Silne i zdrowe plecy to fundament nie tylko sportowej sylwetki, ale też codziennego komfortu życia. Dziś pokażę Wam, jak za pomocą gum oporowych zbudować plecy silne jak stela z Ikei. Gotowi? No to zaczynamy! Siemanko, przygotowałem dla Ciebie zestaw 7 ćwiczeń, które wzmocnią i wyrzeźbią Twoje mięśnie oraz skorygują złą postawę. Porozmawiamy też o technice, aktywacji mięśni i ciekawostkach, które sprawią, że Twój trening stanie się jeszcze bardziej efektywny. A odkręcenie słoików nie będzie już wyzwaniem. Plecy to nie tylko siła i estetyka, to również podstawa zdrowego kręgosłupa. Skupimy się dzisiaj na takich mięśniach jak najszerszy grzbietu, odpowiadający za szerokość pleców. Dzięki niemu możesz na przykład otwierać drzwi z rozmachem. Mięśnie równoległoboczne, kluczowe do ściągania łopatek oraz prostownik grzbietu, niezastąpione w utrzymaniu stabilności, jak za dużo sobie dziabniesz i szukasz drogi do domu. Deadlift to fundament treningu pleców, tak jak kawa jest fundamentem każdego poniedziałku. To ćwiczenie angażuje prostownik grzbietu, uda, pośladki, brzuch i wiele innych mięśni, czyli całą ekipę odpowiedzialną za to, żebyś mógł się schylać i podnosić. A przy okazji poprawiasz postawę i zapobiegasz bólom pleców od siedzenia cały dzień przed Netflixem. Ustaw stopy na szerokości bioder równolegle do siebie. Chwyt gumy powinien być stabilny, dłonie ułożone na wysokości bioder. Zegnij biodra, utrzymując plecy proste, a następnie wróć do pozycji wyprostowanej. Kluczowe jest napięcie mięśni dolnych pleców i unikanie garbienia się. Pomyśl, że ciągniesz ziemię do siebie, a nie tylko się podnosisz. Chodzi o to, żeby nie tylko plecy pracowały, ale też nogi i pośladki. Jeśli Twoje plecy zaczynają się zaokrąglać jak końcówka starej książki, to lepiej przerwij i popraw technikę. Po co Ci niepotrzebne kontuzje? Jednoręczne wiosłowanie to świetny sposób na wyrównanie asymetrii mięśniowych, bo kto by chciał mieć plecy jak krzywa wieża w Pizie? Ćwiczenie angażuje głównie mięsień najszerszy grzbietu, czworoboczny, równoległoboczny oraz obły większy, dzięki czemu plecy stają się szersze i bardziej proporcjonalne, a przy tym poprawia postawę i stabilność, więc w końcu przestaniesz chodzić jak zgarbiony komputerowiec. Stań na gumie jedną stopą. Pochyl tułów w biodrach, utrzymując plecy proste. Chwyć gumę jedną ręką, przytrzymując ją stabilnie. Teraz przyciągnij gumę do biodra, ściągając łopatkę. Pamiętaj, żeby nie szarpać, tylko kontrolować ruch. Powoli wróć do pozycji startowej, utrzymując napięcie w gumie przez cały czas. Im wolniej, tym lepiej. Przyciągając gumę do biodra, ściągaj łopatkę i utrzymuj prostą postawę. Pamiętaj, by nie pochylać się za mocno do przodu, bo zmniejszy to efektywność ćwiczenia i może obciążyć dolne plecy. Utrzymuj delikatny kąt w biodrze i równomiernie pracuj obiema stronami, by zachować balans mięśniowy. Unikaj rotacji tułowia, aby skupić się na pracy pleców. Mięsień najszerszy grzbietu, często nazywany latami, to największy mięsień górnej części ciała. Jego funkcje obejmują nie tylko ruchy wiosłowe czy podciąganie, ale również wspieranie oddechu podczas wysiłku. Co ciekawe, silne plecy sprawiają, że nawet zasuwanie na mopie staje się przyjemnością. Face pull to ćwiczenie, które dosłownie wyciągnie Cię z roli zgarbionego biurowego wojownika i zamieni w osobę, która potrafi usiąść prosto. Dzięki temu ćwiczeniu wzmocnisz górną część pleców, poprawisz postawę i stabilność barków, a Twoje plecy poczują się tak, jakby miały własną wersję spa. To proste ćwiczenie, które przynosi świetne rezultaty, szczególnie dla osób spędzających długie godziny w jednej pozycji. Gumę przymocuj do stabilnego punktu na wysokości twarzy. Stań w lekkim rozkroku, trzymając gumę obiema rękami. Trzymaj łokcie uniesione na wysokości barków, przyciągnij gumę do siebie, kierując dłonie w stronę skroni. Upewnij się, że Twoje łokcie poruszają się w linii prostej, a nie opadają w dół. W końcowej fazie ruchu skoncentruj się na ściągnięciu łopatek, aby maksymalnie zaangażować mięśnie równoległoboczne i czworoboczne. Utrzymuj kąt zgięcia łokci między 80 a 90 stopni. Zbyt mały kąt może przenieść napięcie na przedramiona, a zbyt duży na mięśnie szyi. Jeśli Twoje łokcie opadają w dół, wróć do pozycji startowej, zanim Twój kręgosłup zacznie się domagać urlopu. Napięcie w plecach, szczególnie w odcinku piersiowym i szyjnym, jest częstym skutkiem stresu.
Regularne ćwiczenia rozciągające, takie jak skłony, koci grzbiet czy mostek, pomagają uwolnić napięcie, poprawiają krążenie i zmniejszają uczucie sztywności. W efekcie czujesz się bardziej zrelaksowany i masz więcej energii. A jeśli ktoś się zapyta, co robisz, możesz zawsze odpowiedzieć: pracuję nad tym, żeby moje plecy nie miały więcej zmartwień niż ja. To klasyczne ćwiczenie na mięśnie najszerszego grzbietu. Dzięki niemu Twoje plecy nabiorą kształtu litery V. Ćwiczenie jest banalnie proste i możesz je zrobić praktycznie wszędzie. Potrzebujesz tylko gumy, stabilnego punktu do zaczepienia i nadziei, że ten punkt utrzyma gumę. Klęknij przed gumą przymocowaną do wysokiego punktu, trzymając ją obiema rękami. Utrzymuj wyprostowaną sylwetkę, przyciągnij gumę w kierunku klatki piersiowej, zginając łokcie i ściągając łopatki. Powoli wróć do pozycji wyjściowej, cały czas kontrolując ruch. Unikaj kołysania tułowia. Plecy i ramiona mają pracować, a nie wyglądać, jakbyś próbował odtańczyć tango z własną gumą. Ruch powinien być płynny i kontrolowany, żadnego szarpania. Ćwicz w tempie 3-1-2. 3 sekundy na ściąganie, 1 sekunda zatrzymania, 2 sekundy na powrót. Doskonałe ćwiczenie na wzmocnienie mięśni równoległobocznych, czworobocznych i najszerszego grzbietu, czyli tych, które sprawią, że Twoje plecy będą wyglądać jak dzieło sztuki, a nie jak karta telefoniczna z lat 90. To klasyk, który świetnie poprawia stabilizację i proporcje pleców. Usiądź z wyprostowanymi nogami i zaczep gumę o stabilny punkt przed sobą. Trzymaj je obiema rękoma wyprostowanymi w linii prostej. Przyciągnij gumę do klatki piersiowej, jednocześnie ściągając łopatki. Powoli wróć do pozycji wyjściowej, kontrolując ruch przez cały czas. Unikaj zaokrąglania pleców. Zawsze pilnuj neutralnej pozycji kręgosłupa, bo będziesz wyglądać jak przesadnie rozciągnięta guma do rzucia. W końcowej fazie ruchu zatrzymaj się na chwilę, żeby w pełni zaangażować mięśnie i pamiętaj, nie podnoś ramion w trakcie ruchu. To plecy mają pracować, a nie Twoje barki. Wiosłowanie w opadzie to kluczowe ćwiczenie na cały środek pleców i najszerszy grzbietu. Dzięki niemu będziesz miał plecy większe niż wymówki. Angażuje mięśnie równoległoboczne, prostowniki i najszerszy grzbietu, dzięki czemu budujesz siłę, stabilizację i poprawiasz postawę. Stań obiema stopami na gumie, trzymając je w dłoniach. Pochyl tułów w biodrach, trzymając plecy proste. Utrzymuj delikatny kąt zgięcia w biodrach, a kolana lekko ugięte. Przyciągnij gumę do brzucha, ściągając łopatki, a następnie powoli wróć do pozycji wyjściowej. Skup się na pracy pleców. Ręce mają jedynie przynieść siłę, a nie wykonywać całą pracę. W końcowej fazie ruchu zatrzymaj się na chwilę, by maksymalnie zaangażować mięśnie. To jak zatrzymanie filmu, żeby pójść po popcorn. Super ćwiczenie na górną część pleców, które pomaga w budowaniu szerokości i poprawia stabilizację łopatek. Idealne, jeśli nie chcesz wyglądać jak zdezolowany plecak po wędrówce. Wzmacnia mięśnie czworoboczne, równoległoboczne oraz tylne aktony mięśni naramiennych. To także doskonały ruch, by pozbyć się garba. Stań na gumie obiema stopami, pochyl tułów w biodrach, utrzymując plecy proste i naturalną pozycję kręgosłupa. Z rękoma skierowanymi w dół, chwyć gumę w obu dłoniach. Teraz odwiedź ramiona na boki, napinając mięśnie pleców i ściągając łopatki. Powoli wróć do pozycji wyjściowej, cały czas kontrolując ruch. Utrzymuj delikatne zgięcie w łokciach, ale nie blokuj ich na prosto. W końcowej fazie ruchu ściągnij łopatki. Unikaj zbyt mocnego kołysania tułowia, bo to trening, a nie kurs tańca. I trzymaj wolne tempo dla lepszego zaangażowania mięśni. To już wszystko na dziś. Pamiętajcie, że regularne wzmacnianie pleców to nie tylko lepszy wygląd, ale zdrowie i komfort na co dzień. Dzięki moim wskazówkom Twój kręgosłup przestanie skrzypieć jak zardzewiały zawias i będziecie się czuli dobrze we własnym ciele. Koniecznie zostaw komentarz, które ćwiczenie lubisz najbardziej. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!